Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie z cyklu Taka jest prawda w serwisie postprawda.info. Za każdym razem staramy się Państwu przekazywać informacje, które nieczęsto trafiają do opinii publicznej, bo czasem są po prostu trudne. No i dzisiejszy program nie będzie wyjątkiem, ponieważ chciałbym Państwu opowiedzieć o śledztwie dziennikarskim, które przeprowadzili dziennikarze ukraińskiej gazety Ekonomiczna Prawda. A to śledztwo dotyczy tematu, który rozpala umysły Ukraińców. Tak naprawdę to już od czasów Związku Radzieckiego, ale w ostatnim czasie od listopada 2024 roku, kiedy to Rada Najwyższa Ukrainy zajęła się nową ustawą o dekryminalizacji porno w Ukrainie. Okazuje się, że jest to biznes, który przynosi miliony dolarów, uwaga, miesięcznie. Zaczynając, co roku obywatele Ukrainy zarabiają miliony dolarów, tak jak powiedziałem, na produkcji porno, mimo że produkcja, publikowanie i rozpowszechnianie tego typu treści są zabronione w tym kraju przez prawo i podlegają surowym karom. Na tyle, że do więzienia można trafić za wysyłanie zdjęcia czy filmu o treści erotycznej do partnera lub partnerki. Wspomniany już przeze mnie portal Ekonomiczna Prawda przeprowadził dziennikarskie śledztwo. Dotarł do pracownic seksualnych, a także do ich mocodawców. W przygotowanym, obszernym raporcie można przeczytać, kto naprawdę zarabia na pornografii w Ukrainie, jak pornobiznes unika kar i podatków, a także w jaki sposób jest zorganizowany. Pierwsze pytanie, które stawiają dziennikarze Ekonomicznej Prawdy, to czy porno to hipokryzja państwa. Ukraina zajmuje wysokie miejsce w oglądalności porno na świecie. Platformy, które filmy udostępniają, płacą też wielomilionowe podatki do budżetu państwa. W 2024 roku erotyczne modelki z serwisu OnlyFans zapłaciły 63 miliony hrywien podatków i to tylko za okres 2 lat, od 2020 do 2022 roku, kiedy brytyjski serwis internetowy nie był jeszcze tak popularny, a później trochę podupadł z powodu wybuchu wojny. Na falę zaczął wracać znowu w 2024 roku, ale jakie konkretnie będą podatki za ten miniony rok, no tego jeszcze nie wiemy. Wiemy natomiast, że liczba aktywnych modelek agencji OnlyFans i ogłoszeń o pracę w pornobiznesie wystrzeliła w kosmos. Z drugiej jednak strony, jak zauważają ukraińscy dziennikarze, tworzenie i rozpowszechnianie materiałów pornograficznych jest w Ukrainie przestępstwem. Co roku funkcjonariusze organów ścigania wszczynają ponad 1000 tego typu spraw, nakładając kary pieniężne, a nawet kary pozbawienia wolności. Chodzi nie tylko o pornomodelki, ale także o zwykłych Ukraińców, którzy odważyli się zrobić intymne zdjęcie swojego ciała i wysłać je na przykład ukochanej osobie. Pociąganie do odpowiedzialności karnej za tworzenie i rozpowszechnianie pornografii wpisano w model prawny kraju jeszcze za czasów Związku Sowieckiego. Choć definicja pornografii zniknęła z krajowego ustawodawstwa, machina państwowa w dalszym ciągu produkuje setki spraw karnych, wydając na nie pieniądze podatników. Nawet wojna nie zmieniła tej sytuacji. Pod koniec 2024 roku po raz drugi w ciągu ostatnich kilku lat w Ukrainie przygotowano projekt ustawy o dekryminalizacji porno. W grudniu dokument poparła Komisja Rady Najwyższej Ukrainy, ale jego przyjęcie budzi kontrowersje w niektórych środowiskach. Zdaniem ukraińskich dziennikarzy nie ma takiej woli politycznej, by porno przestało być karane. Dlaczego? Co grozi modelkom OnlyFans? Kto tak naprawdę zarabia na biznesie porno? O tym można przeczytać więcej w relacjach właśnie modelek, do których dotarli dziennikarze Ekonomicznej Prawdy. One opowiadają między innymi o tym, że kiedy
funkcjonariusze organów ścigania zaczynają interesować się konkretną osobą, to zazwyczaj zaczyna się to wszystko od takiego początkowego nękania, straszenia, później dochodzi na przykład do przeszukania w mieszkaniu. Jedna z kobiet opowiada, że kiedy weszli do jej studia nagraniowego, zażądali $20,000 policjanci za umorzenie tego postępowania. No i kobieta zapłaciła. Inna jej znajoma z kolei musiała zapłacić od 500 do $1,000, uwaga, miesięcznie, albo wyjechać z kraju. No i ta druga nie zdecydowała się na taką współpracę i z kraju wyjechała. Jeszcze inna rozmówczyni ekonomicznej prawdy opowiada tak. Najpierw było to $1,200, później 1,400, a trzeci miesiąc spokoju kosztował już $1,800. Wtedy wyjechałam z Ukrainy, bo zrozumiałam, że to się nigdy nie skończy. Zapłaciła ostatecznie za zamknięcie swojej sprawy karnej $3,800 gotówką w banknotach nie starszych niż 2003 rok. Dziennikarze podkreślają, że wysokość takiej opłaty może zależeć od miasta czy obwodu, w jakim prowadzone jest postępowanie karne, a także od popularności modelki porno, nastroju funkcjonariuszy organów ścigania, a nawet jakości remontu w mieszkaniu, w którym prowadzone jest przeszukanie. Średnia opłata za spokój wynosi około $1,000 miesięcznie. Znacznie większe opłaty za ochronę trzeba płacić zorganizowanemu biznesowi porno, pisze gazeta. Chodzi o tak zwanych mediatorów, którzy uczestniczą w rozmowach pomiędzy modelkami a platformami, na których publikują treści. Najbardziej powszechnymi tego typu pośrednikami w Ukrainie są studia kamer internetowych i agencje pracy dla OnlyFans. Pierwsza forma jest znana w Ukrainie już od dawna. Tam agencje za usługi pobierają konkretne, uzgodnione wcześniej opłaty. Jedna z informatorek ekonomicznej prawdy tłumaczy, że tego typu biznesy mają zazwyczaj nawiązaną już współpracę z organami ścigania i płacą odpowiedni abonament bezpieczeństwa. Policja pobiera opłaty w wysokości od $1,000 do $1,500 miesięcznie od każdego studia zatrudniającego do 9 dziewcząt. No później te stawki mogą wzrastać, piszą dziennikarze, a z kolei informatorka ekonomicznej prawdy mówi, że łapówki te zbierają cyberpolicja i jednostka do spraw zwalczania handlu ludźmi Policji Krajowej. Agencja OnlyFans z kolei to taki nowszy typ biznesu pornograficznego, gdyż sama platforma powstała w 2016 roku, czyli 9 lat temu. Firmy te pomagają modelkom w utrzymaniu ich osobistych stron, innych stron w sieciach społecznościowych, tworzeniu, reklamowaniu i promowaniu treści oraz na pomocy w korespondencji z fanami. Funkcjonariuszom organów ścigania trudno jest zidentyfikować takie agencje, ponieważ z reguły nie mają one fizycznego biura i cała praca odbywa się zdalnie. Dziennikarze przeanalizowali, że liczba takich agencji w Ukrainie stale rośnie. Tylko jedna z platform poszukiwania pracy oferuje obecnie ponad 4800 ofert pracy właśnie w tym zawodzie. I jeżeli przyjrzymy się grafikom, które udostępniamy na stronie internetowej postprawda.info, to widzimy, że zarobki takich modelek wahają się od 10 000 do nawet 45 czy 55 tysięcy dolarów miesięcznie, drodzy Państwo, więc to są ogromne kwoty. Jedna z rozmówczyń ekonomicznej prawdy opowiada, że jej studio nagraniowe zarabiało od 1 000 000 do 2 milionów dolarów miesięcznie, a łapówka dla funkcjonariuszy organów ścigania z tej kwoty wynosiła średnio $30.
procent. To opowiada jeden z właścicieli takiej właśnie agencji i jak dodaje, takie układy są dosyć dobre dla tych wielkich graczy, które zarabiają jeszcze większe pieniądze na pornobiznesie, dlatego że oni, jak już wspomnieliśmy, są dogadani z organami ścigania, chronią biznes za odpowiednią kwotę, a wtedy taki duży gracz po prostu wystawia policji swoich konkurentów, no i oczyszcza rynek i może zarabiać jeszcze więcej pieniędzy. Kary za porno w Ukrainie to naprawdę nie jest zabawa, bo one od takich najmniejszych przestępstw, czyli za produkcję i import samych obrazów pornograficznych, to są kary grzywny, zazwyczaj w wysokości od 1700 do 7000 zł. Może to też być kara ograniczenia wolności czy pozbawienia wolności do 3 lat. Później już za produkcję, przywóz i dystrybucję takiego filmu pornograficznego kary sięgają podobnie od 3,5 do 8,5 tysiąca złotych, ale ograniczenie czy pozbawienie wolności to już w tym wypadku 5 lat. No a za powtarzające się przestępstwo czy tak zwaną działalność w zorganizowanej grupie już przestępczej i sprzedaż filmów pornograficznych w dużych ilościach w kwocie ponad 340 tysięcy złotych. W tym wypadku to już nie tylko grzywna, a w zasadzie głównie pozbawienie wolności od 3 do 7 lat oraz zakaz uprawiania określonych rodzajów działalności gospodarczej przez okres do 3 lat. Co jeszcze? Możemy zobaczyć, że rzeczywiście ta liczba wszczętych postępowań karnych i śledztw wobec osób podejrzanych o paranie się tworzeniem, produkcją lub rozpowszechnianiem treści pornograficznych w ostatnich latach zdecydowanie wzrosła. Konkretnie to w ostatnim roku, bo te pierwsze lata wojny były troszeczkę spokojniejsze. Ten biznes podupadł, ale organy ścigania wobec ludzi różnego rodzaju w 2024 roku wszczęły 1647 takich postępowań. One dotyczyły często uchylania się od płacenia podatków, dlatego że jakiś czas temu ukraiński rząd zdecydował o tym, że właśnie wszystkie modelki, które zarabiają miliony dolarów miesięcznie czy rocznie, powinny właśnie opodatkować swoją działalność i płacić państwu za tworzenie tych pornograficznych treści i za zarabianie na tych treściach, czyli z jednej strony mamy nielegalny biznes, z którego trzeba odprowadzać legalne podatki, co jest dosyć ciekawe, ale to, drodzy Państwo, naprawdę nie bagatelne sumy, bo na przykład firma, do której należy popularny w sieci serwis Pornhub, zapłaciła w 2023 roku do budżetu Ukrainy podatek w wysokości 1 270 000 dolarów, więc to naprawdę nie są małe pieniądze dla budżetu. Od niedawna podatki od porno w Ukrainie płacą nie tylko platformy udostępniające takie treści, ale także ludzie, którzy je bezpośrednio produkują i w 2024 roku Urząd Skarbowy po raz pierwszy otrzymał informację o ukraińskich modelkach OnlyFans i wysłał im pisma z żądaniem zapłaty podatku. I jak wynika z raportu służb podatkowych, deklaracje o dochodach pochodzących z brytyjskiego serwisu erotycznego złożyło dotychczas 451 osób i za lata 2020-2022 zapłaciły łącznie podatek w wysokości 63 milionów hrywien, czyli ponad 6 milionów złotych. Ile dokładnie jest takich osób, tego do końca nie wiemy. Wiemy tylko, że 4,5 tysiąca osób otrzymało dotychczas wezwanie do zapłaty podatku. Nie wszyscy chcieli daniny zapłacić, a niektóre sprawy w związku z uchylaniem się przejęły organy ścigania, które dokonały przeszukań w domach modelek. Odnotowano przypadki, że kobiety usłyszały zarzuty nielegalnej produkcji materiałów
pornograficznych. No, mimo tych wszystkich kłopotów, liczba zarejestrowanych z Ukrainy kont w serwisie tylko i wyłącznie OnlyFans stale rośnie, a w kraju trwa, jak już wspomnieliśmy, intensywna debata na temat zmian w prawie w prawie, które ma dekryminalizować porno i treści erotyczne. Na razie ukraiński parlament nie podjął jeszcze decyzji, czy nowe przepisy można wprowadzić w życie. Sprawą zainteresował się również Parlament Europejski, uwaga, który niedawno wystosował pismo do ukraińskich organów ścigania z prośbą o udzielenie informacji, ile wszczęto postępowań karnych wobec funkcjonariuszy organów ścigania w Ukrainie, którzy mogli dopuścić się nadużyć podczas dochodzeń wobec pornobiznesu w Ukrainie. Na razie na te pytania, drodzy Państwo, nikt nie odpowiedział. My staramy się odpowiadać na różne pytania w naszym serwisie Postprawda Info, a szczególnie w programie Taka jest prawda, więc zachęcam bardzo serdecznie do tego, żeby wesprzeć nas poprzez Patronite. Możecie wesprzeć nasze zrzutki, możecie wpłacić bezpośrednio pieniążki na konto Fundacji Przyszłość dla Ukrainy UA Future, bo to właśnie Fundacja UA Future jest tą główną osią napędową naszego projektu walki z dezinformacją rosyjską, a także z propagandą. Utrzymujemy się tylko i wyłącznie dlatego, że jesteście subskrybentami naszego kanału, dlatego że wspieracie nas finansowo, nie otrzymujemy żadnych dotacji z żadnego budżetu państwa, to tylko dzięki Wam możemy przekazywać te informacje, bo nam ufacie, więc bardzo za to zaufanie dziękujemy i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. Koniecznie subskrybujcie kanał postprawda.info i otrzymujcie świeże informacje o tym, o czym tym razem opowiadamy. Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Piotr Kaszuwara, jestem redaktorem naczelnym redakcji Postprawda Info, a także prezesem i założycielem Fundacji Przyszłość dla Ukrainy UA Future. Do usłyszenia, do zobaczenia.